Jesteśmy w bardzo ważnym dla nas obu jako premierów naszych rządów miejscu. Bardzo ważnym, bo tutaj dokonuje się w praktyce współpraca militarna między Norwegią a Polską. Jest to współpraca militarna polegająca na szkoleniu żołnierzy ukraińskich, a więc jest to bezpośrednia pomoc dla walczącej Ukrainy, ale jest to także współpraca polsko-norweska na rzecz naszego bezpieczeństwa, norweskiego, polskiego, europejskiego. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Obaj współpracujemy ze sobą bardzo, bardzo blisko, mając identyczne poglądy, identyczne, nie bliskie, identyczne, jeśli chodzi o konieczność wspierania Ukrainy w walce z agresją rosyjską, jeśli chodzi o konieczność dozbrojenia Europy i państw członkowskich NATO i jeśli chodzi o korzyści, jakie płyną i do Polski, do Norwegii, korzyści z naszej współpracy militarnej, przemysłowej, dotyczącej nie tylko bezpieczeństwa, no ale tutaj koncentrujemy się przede wszystkim na naszym bezpieczeństwie. Tutaj norwescy żołnierze szkolą ukraińskich żołnierzy na polskiej ziemi w tym obozie treningowym, na tym poligonie, który jest symbolem takim bardzo właśnie praktycznym i głębokim symbolem współpracy państw tego nowego formatu, nad którym pracujemy od wielu, wielu miesięcy. My Polacy wiemy, jak ważna jest ta inicjatywa zacieśnienia więzi, jeśli chodzi o współpracę na rzecz obrony, na rzecz bezpieczeństwa w tym wymiarze północnym, północno-wschodnim w Europie. Od wielu, wielu miesięcy pracowałem też osobiście na tym, aby ten format jednoczący państwa skandynawskie, Norwegię, Szwecję, Finlandię, państwa bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę stał się nie tylko formatem takim właśnie symbolicznym, nie tylko polegającym na politycznych deklaracjach, ale żeby ta współpraca miała bardzo konkretny wymiar. I tak się dzieje, zarówno jeśli chodzi o obronę granicy lądowej, nieprzypadkowo jest to nasz wspólny w tej chwili projekt, od Finlandii przez państwa bałtyckie aż do tego miejsca mniej więcej, gdzie jesteśmy, czyli nasza tarcza wschód i obrona wschodniej granicy Europy przed ewentualną agresją ze strony Rosji. To jest współpraca, która przynosi kapitalne efekty między polskim i norweskim przemysłem. Mówiliśmy ostatnio bardzo dużo o polskiej obronie, systemie obrony przeciwdronowej, przeciwpowietrznej SAN. Robimy to wspólnie z naszymi przyjaciółmi norweskimi. To nie jest pierwsze przedsięwzięcie, gdzie firmy norweskie, technologia norweska współpracują z polskimi firmami, polskim przemysłem zbrojeniowym na rzecz naszego bezpieczeństwa i będziemy to kontynuować. Myślę, że mogę zdradzić to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą z panem premierem. To chyba nie powinno być tajemnicą. Będziemy pracowali intensywnie nad tym, aby nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko, ale bezpieczeństwa, żeby zintensyfikować. Polska, jak wiecie, kończy pracę nad tym nowym traktatem z Wielką Brytanią. Podpisaliśmy traktat z Francuzami. Pracujemy nad pogłębieniem porozumienia z Niemcami. Rzeczą bardzo ważną i dziękuję za tę propozycję jest natychmiastowe przystąpienie do pracy nad pogłębieniem także formalnym naszej współpracy między Polską a Norwegią. Thank you so much, Prime Minister Donald. It's really historic for me to be here and to witness what we have achieved together in a very short time. I would like to thank you personally, the government of Poland, and all those who made this area available for a Nordic-Baltic common effort to provide training ground for Ukrainian soldiers who are defending their freedom, their democracy, and their integrity. This is because Norway and Poland has a frictionless cooperation. And I have said at some occasions that I don't think there is any country with whom Norway has come closer over the last 40 years than Poland. At the human level, at the political level, at the strategic level. And this is one illustration of that. So I'd like to thank you for making this possible.
Premiera Polski, Niemcy i Francja rozpoczęły dyskusję na temat odstraszania nuklearnego w Europie. Polski prezydent mówi o autonomii jądrowej Polski. Czy Polska chce bądź wejdzie w to nuklearne partnerstwo? Czy te rozmowy dotyczą Polski? Pomysł długofalowy. Trudno dzisiaj mówić o konkretach. Pozostaję realistą i w pełni jestem świadom, że potrzebujemy adekwatnych, możliwych środków reakcji na możliwą agresję ze strony naszych wrogów. Na ten moment ta propozycja nie jest doprecyzowana. Nie chciałbym jednak rozpoczynać publicznej debaty, zanim nie otrzymam konkretnych informacji na temat tego, co jest możliwe. Wymaga to dyskrecji. Francja i Niemcy rozpoczęły tę dyskusję już przygotowując traktat z Nancy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Francją. Rozpoczęliśmy rozmowy na temat odstraszania nuklearnego, ale na ten moment potrzebowałbym więcej konkretów. A w ten posten pytanie do pana premiera Tuska. W tej chwili Węgry tworzą problemy związane z pożyczką dla Ukrainy i w sprawie kolejnego pakietu sankcyjnego. Jak pan się ustosunkuje do tej sytuacji? To jest nie tylko opinia osobista, to jest opinia premiera Polski. Uważam, że zarówno Viktor Orban, jak i jego rząd to jest problem. To jest rząd europejski, ale równocześnie dochodzi do politycznego sabotażu, który uniemożliwia skuteczne niesienie pomocy Ukrainie w walce z rosyjską agresją. Mam nadzieję, że uda się znaleźć drogę do przezwyciężenia tego aktu sabotażu ze strony Viktora Orbana, że cała Europa znajdzie metodę na to, aby przezwyciężyć może nie węgierskie działanie, bo to nie o to chodzi, że mówię węgierskie, to działania rządu węgierskiego. Już w przeszłości pokazaliśmy, że potrafimy sobie poradzić z takimi problemami. Ostatnie pytanie.